Cześć, dzisiaj zrobimy sobie prostą czapkę na drutach z włóczki Drops Daisy, to jest nowość od Dropsa. Potrzebujemy dwa takie motki, potrzebne nam będą druty w rozmiarze 4 mm, najlepiej na żółce oraz znacznik dziewiarski do tego, żeby sobie zaznaczyć początek okrążenia i igła dziewiarska. Czapka jest naprawdę mega prosta i zapraszam Cię do wspólnego dziergania. Zaczniemy sobie od nabrania na druty 116 oczek. W ten cel odmierzymy sobie, ile tak naprawdę potrzebujemy tej włóczki, żeby nabrać te oczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tyle nitki potrzebuję na 10 oczek, a potrzebuję tych oczek 116, więc odmierzam sobie długość ogonka. Mam już tutaj odmierzoną nitkę, która będzie mi potrzebna do nabrania oczek. To jest tak zwany krótszy ogonek. Z tej strony idzie nitka od kłębka, z tej strony nitka już jest ucięta, uszykowana na oczka. Zaczynam od zrobienia takiej pętelki początkowej. To się nazywa znikający supełek. Jako dziecko się bawiłam, że to robi cyk i nie ma. I właśnie od takiego znikającego supełka zaczynamy. I to będzie nasze pierwsze oczko, którego nie liczymy. Przy czapkach ja mam jeszcze taki trik, żeby za bardzo mi nabieranie oczek nie ściągało czapki. To nabieram oczka na 2 druty chwycone razem. W ten sposób. I teraz chwytam sobie tę nitkę tak, że tutaj trzymam jakby obydwa ogonki, ich naprężenie na dole, to jest krótszy ogonek na palcu wskazującym, dłuższy ogonek na kciuku i tutaj mam zawieszone druty na mojej pętelce początkowej i teraz będę nabierała 116 oczek, nie licząc tego pierwszego. Czyli jeszcze raz trzymam nitkę w ten sposób, to jest krótszy ogonek, to jest dłuższy ogonek. I teraz chwytam sobie nitkę od spodu tymi 2 drutami i od spodu tę drugą i przeciągam przez tę dziurę, która tutaj powstała. Następnie puszczam nitkę z kciuka i tutaj zaciągam sobie tą nitką. I tak robię pierwsze moje oczko. Jeszcze raz. Chwytam nitkę z lewej strony od spodu, z prawej strony od spodu, przeciągam przez tę dziurę, puszczam ją z kciuka i zaciągam tę pętelkę. I mam 3 oczka, przy czym tak naprawdę liczę, że 2. Tego pierwszego już nie liczymy, żeby nie mylić, czyli 2 oczka. I znów zaciągam nitkę z lewej strony, zaciągam nitkę z prawej strony, przeciągam przez dziurkę i zaciągam. I w ten sposób muszę nabrać 116 oczek, nie licząc pierwszego. Mam już 116 oczek plus to jedno dodatkowe. Wygląda to w ten sposób. A potrzebuję druta do dziergania, więc jeden z nich trzeba wyjąć. Robię to tak, że chwytam sobie tutaj tylko jeden, tak mocno, a tutaj żyłką próbuję pociągnąć. I jak ciągnę za tę żyłkę, to ten jeden z drutów mi się tu wysuwa. I go odzyskałam. I mam nabrane 116 oczek plus 1. Teraz układam sobie wszystkie oczka, żeby były ładnie skierowane w jedną stronę. Żeby nic nam się tu nie przekręciło, musimy mieć wszystkie oczka ładnie w jedną stronę obrócone. Wiecie, czego nie może być? Nie może być czegoś takiego przekręcenia. Ta taka jakby harmonijka, to łączenie, te supełki muszą być wszystkie skierowane do środka. I teraz chwytam sobie druty. U mnie to będzie trochę rozwleczone, bo ja mam żyłkę 60 cm, na 40 cm byłoby lepiej, ale to mi w sumie nie przeszkadza. I teraz co jest ważne? Mam tutaj krótki ogonek i mam długi ogonek. Ważne jest, żeby na pewno chwycić nitkę za długi ogonek. I robię to w ten sposób, że zawijam ją 2 razy o mały palec na dole i następnie o palec do góry, żeby sobie trzymać odpowiednie naprężenie. Dziergać będziemy w okrążeniu, aczkolwiek teraz mamy tutaj przerwę. Żeby połączyć robótkę, przekładam oczko z lewego druta na prawy drut i to oczko tutaj przekładam jakby ponad tym oczkiem, nie ściągając tego oczka, w ten sposób i go puszczam
A tą nitkę krótką, którą miałam, zaciągam. I w ten sposób robótka mi się połączyła. I tutaj wkładam mój znacznik. Rozpoczynający rząd. I teraz zaczynam dziergać od zrobienia 2 oczek prawych i 2 oczek lewych. To jest fragment, który będziemy powtarzały przez całe okrążenie, czyli znów 2 prawe i 2 lewe. Zwróćcie uwagę, że ja w tym momencie wbijam się w te oczka jakby taką metodą, ona się nazywa wschodnioeuropejska, czyli od prawej strony, a nie od lewej strony, czyli jakby od tej strony się wbijam. I tak samo jak robię lewe oczka i robię tak dlatego, żeby uniknąć oczek przekręconych, ponieważ tak mi oczka po prostu tutaj schodzą w tym momencie z druta po nabieraniu oczek, dlatego takie przerabiam, ale jak już przerobię pierwsze okrążenie, to one będą mi się naturalnie układały w sposób kontynentalny i będę już wtedy przerabiała metodą kontynentalną. Zaraz Wam to pokażę, jak zrobię pierwsze okrążenie. Jestem na końcu pierwszego okrążenia. Wykonuję ostatnie 2 oczka lewe. Tu mogę sobie docisnąć tę luźną nitkę. Przekładam oczko początkowe i teraz już oczka układają mi się w prawidłowy sposób do dziergania kontynentalnego, czyli podbieram je od lewej strony i wykonuję w ten sposób oczka prawe i oczka lewe. I to już koniec filozofii, ponieważ wszystko, co będziemy robić jeszcze z tą czapką, to dziergać dokładnie to samo, tak jak nam oczka schodzą z druta przez najbliższe 30 cm. Także życzę miłego dziergania i widzimy się za kilka godzin. Ok, jesteśmy parę godzin później. W tym momencie długość mojej czapki od tego miejsca, w którym zaczynaliśmy, tutaj aż do drutu wynosi 28 cm. I teraz zacznę ją zwężać, żeby móc sobie ją do góry już zamknąć. Nazwijmy roboczo, że ten rząd, który teraz będziemy robić, będzie rzędem numer 1. Prawe oczka przerabiam normalnie na prawo, a jak widzę, że mam 2 lewe, to obydwa lewe przerabiam razem na lewo. 2 prawe na prawo, 2 lewe jako jedno na lewo. 2 prawe i 2 lewe przerabiam jako jedno na lewo. I tak robię przez cały ten rząd. Skończyłam pierwsze okrążenie zwężania. Teraz drugie okrążenie zwężania będzie polegało na tym, że po prostu wszystkie oczka przerabiamy tak, jak nam schodzą z druta. Skończyłam drugie okrążenie. W trzecim okrążeniu 2 oczka prawe przerabiamy razem na prawo. Oczko lewe przerabiamy na lewo. Oczka prawe 2 razem na prawo. Oczko lewe normalnie. I czwarte okrążenie robimy w ten sam sposób jak drugie, czyli każde oczko przerabiam tak, jak schodzi z druta. Lewe na lewo, prawe na prawo. Mamy piąte okrążenie i w tym momencie pierwsze oczko ściągam jak do przerobienia na prawo. Drugie oczko ściągam jak do przerobienia na prawo. Wbijam się drutem tu pod spód i przerabiam te oczka na prawo. Jeszcze raz. Pierwsze oczko ściągam z druta. Drugie oczko ściągam z druta. Wbijam się tym drugim drutem pod spód i przerabiam je na prawo. Ściągam, ściągam i przerabiam oczka 2 razy na prawo. I tak robimy przez całe piąte okrążenie. W szóstym okrążeniu wszystkie oczka przerabiamy na prawo. W kolejnym rzędzie pierwsze oczko przerabiam na prawo, ponieważ mam nieparzystą ilość oczek, a wszystkie inne przerabiam sobie 2 na prawo. Czyli z każdych kolejnych 2 oczek robię jedno oczko. W kolejnym okrążeniu znowu robię tak samo, czyli wszystkie oczka przerabiam 2 na prawo. 1,
Tak, już naprawdę mało tych oczek zostało. I ostatnie oczko przerabiam po prostu na prawo. I teraz już będę potrzebowała igłę wziąć. Ucinam nitkę, zostawiając sobie taki ogonek. Następnie biorę tę włóczkę i przewlekam ją przez igłę dziewiarską. I teraz, żeby zakończyć czapkę, oczka, które mam na drucie, podbieram igłą i przerzucam je na igłę. Następnie przeciągam sobie tę igłę i zaciągam włóczkę. Teraz z drugiej strony. Znowu wszystkie oczka przesuwam na igłę. Tutaj się coś stało. O, to nie jest oczko, tu mi się po prostu zawinęła ta nitka. Odwrót. No i znowu przeciągam. Druty mogę odłożyć. Zaciągam tę nitkę mocno, ale nie tak mocno, żeby ją zerwać. I to jest nasza prawa strona. Tak wygląda czubek naszej czapki. Teraz przejedziemy sobie jeszcze tą igłą, łapiąc jakby drugi raz te same oczka. Żeby wzmocnić tutaj ten szef. I teraz ja sobie tę igłę wbijam w dziurkę i przewlekam na lewą stronę. Tak wygląda lewa strona naszej czapki. I tutaj tą igłą, tylko po wierzchu, tak żeby się nie przebijać na prawą stronę, trzeba pobłądzić trochę, powbijać się w takie przypadkowe miejsca, tylko chwytając pętelki z tej strony, żeby nie robić nic brzydkiego na prawej, żeby tę nitkę zabezpieczyć przed wyciągnięciem się i zniszczeniem nam całej czapki. I kiedy czuję, że schowałam jej wystarczająco dużo, to wyciągam igłę i odcinam ogonek. Tak samo z tej strony, gdzie mam tę nitkę początkową, muszę ją schować tutaj, w tej części czapki. W celu wywijam ją sobie na prawą stronę. Tak się ona układa. I wywijam sobie teraz dół, ponieważ ona będzie z podwinięciem. To teraz wiem, że tutaj ta środkowa strona będzie schowana, więc nitkę muszę schować tutaj do środka, że jak będę wywijała czapkę, żeby nie była ona widoczna.